Siema, tu Wahacz. Dacia Sandero Stepway zyskała ostatnio nowe logo, a także dostała mocniejszy układ napędowy, ponieważ czysta benzyna może mieć teraz nie tylko 90, ale również 110 koni mechanicznych i jak ta dodatkowa moc sprawdza się w trasie, miałem okazję idealną, aby się o tym przekonać, ponieważ zabrałem Sandero w długą podróż w Bieszczady. Zmiany, które zaszły w Sandero, ale też ogólnie w całej gamie Daci, trudno jest nawet nazwać liftingiem i rozsądniejsze byłoby to słowo rebranding, ponieważ względem poprzedniej wersji zmieniło się logo producenta, zestawienie wersji wyposażeniowych i to właściwie tyle. Nowe logo wygląda dla mnie dosyć dziwnie, tak powiedzmy mechanicznie, no ale nie można mu odmówić tego, że sprawia mniej budżetowe wrażenie niż wcześniej i biorąc pod uwagę, że nowe Dacie reprezentują już zupełnie inny i wyższy poziom względem modeli np. sprzed 7 lat, to taki radykalny ruch ma w sumie sens. Zmieniła się też obecnie identyfikacja wizualna, która teraz opiera się o taki trochę militarny, powiedzmy, klimat, a w nowych egzemplarzach, w najbogatszej odmianie Extreme, pojawiają się złote akcenty i czarne felgi. W aucie, który dostałem, tych dodatków jeszcze nie było i występował tylko charakterystyczny lakier. Wciąż jednak Sandero wygląda moim zdaniem przyjemnie dla oka ze swoją zgrabną bryłą i naprawdę ładnym przodem. Podwyższona odmiana Stepway dodaje większy prześwit, mający 17,4 cm, a także dodatkowe wstawki na zderzakach i prezentuje się wyraźnie lepiej niż zwykłe Sandero, mające bardziej jednak budżetowy charakter. W kabinie odświeżenie Sandero też przyniosło jedynie zmianę znaczka na kierownicy. Cała reszta pozostała taka sama, co oznacza wciąż dosyć prosty, ale schludny i ładny projekt kokpitu, którego nie powstydziłby się niejeden trochę droższy samochód. Dużo dobrego dla odbioru tego wnętrza robią pomarańczowe akcenty, które spotkać można na drzwiach czy na nawiewach na desce rozdzielczej, a także jasne materiałowe wstawki. Dzięki nim nie jest tutaj ponuro, nie ma takiej jednolitej ściany ciemnego plastiku, tylko jest więcej życia. Zanim przejdę do wrażeń z jazdy, wspomnę jeszcze o cenniku Sandero, ponieważ w nim zaszły spore zmiany i na przykład względem kwietnia 2022 z oferty wyleciała najbardziej bazowa wersja Access z silnikiem wolnosącym SCE 65 koni mechanicznych, a obecnie znajdujące się na dole cennika Essential podrożało 6000 zł i ma litrową benzynę TCE 90 koni. Sandero w podwyższonym wariancie Stepway zyskało też trochę doposażoną, najbogatszą wersję wyposażeniową Extreme, gdzie w standardzie występuje automatyczna klimatyzacja i kamera cofania, dostępne wcześniej tylko jako opcje dodatkowe. Widać zatem, że Dacia ułożyła cennik pod troszeczkę wyższe pozycjonowanie swojego modelu, zwłaszcza Stepwaya, bo zwykły hatchback może być wciąż kupiony z bardziej spartańskim wyposażeniem Essential, a dla podwyższonej odmiany zarezerwowana została ekskluzywnie najlepsza wersja Extreme, a także automatyczna skrzynia biegów CVT i mocniejszy silnik mający 110 koni mechanicznych. Pomimo różnych przekładni i mocy, wszystkie egzemplarze Sandero opierają się ten sam rdzeń pod maską, którym jest turbodoładowana jednostka mająca 3 cylindry i 1 litr pojemności. Warianty 90 i 110 koni mechanicznych nie występują razem w żadnej wersji wyposażeniowej, więc trudno powiedzieć, ile dokładnie wynosi dopłata, ale tak jak pokazuje cennik, różnice nie są ogromne i najbardziej finansowo zaszaleć można, decydując się na automat. Egzemplarz testowy doposażony został maksymalnie jak się tylko da w kilka opcjonalnych pakietów czy szyberdach, który w autach tej marki jest prawdziwą rzadkością i kosztował on 93 350 zł. Zgodnie z nazwą, taka konfiguracja jest jednak pewnym ekstremum. Myśląc o rozsądniejszym egzemplarzu w wersji Comfort z benzyną 90 koni, wydać trzeba około 75 000 zł i dopowiem jeszcze, ile takie auto kosztowałoby w wynajmie długoterminowym, opierając się na ofercie partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. Za parametry weźmy 3-letni okres wynajmu, zerową wpłatę własną i roczny limit kilometrów 25 000 i wtedy miesięczna rata to 1077 zł netto lub 1327 zł brutto z przeglądami i częściami eksploatacyjnymi w cenie. Link do oferty umieściłem w opisie filmu, a na stronie Carlis Polska są też inne modele, również w leasingu operacyjnym. Przechodząc już do moich wrażeń z podróży w góry, to trudno jest mi porównywać szczegółowo dynamikę do wersji mającej 90 koni mechanicznych, ponieważ nią jeździłem ponad 2 lata temu, a też różnice nie są jakieś ogromne i zupełnie zmieniające odczucia. Co nieco jednak podczas 1000 przejechanych kilometrów wyczułem i była to pewna zmiana charakterystyki, ponieważ 90-konny silnik ma tendencję do słabnięcia przy wkręcaniu na wyższe obroty, to znaczy w okolicach 3-3,5 tysiąca było tak, jakby samochód zaczynał mniej ochoczo przyspieszać i zdawał się sugerować, że czas na wyższy bieg.
W wariancie 110-konnym maksymalny moment obrotowy wzrósł do 200 Nm ze 160, a także jest dostępny przy 2900 obrotach na minutę, a nie przy wartości 2100. Przyznam, że ta zmiana jest dla mnie ok, bo samochód na niższych obrotach wciąż nieźle się zbiera i dopiero na 5 czy na 6 poniżej 1700 obrotów wyraźnie czuje się przymulenie i niezdrowe brzmienie. Przy niższych przełożeniach nie jest tak źle, a też skrzynia jest tak zestopniowana, że na 6 biegu przy 90 km na godzinę mamy niemal 2000 obrotów, przy 120 km na godzinę 2500, zatem siłą rzeczy za nisko silnik ciężko jest poza miastem trzymać. Z kolei większa żwawość przy wyższych obrotach sprawiała, że auto miało dłużej ochoty do przyspieszania i ogólnie gdzieś na górskich serpentynach trzymałem silnik nieraz w okolicach 3000 obrotów i mogłem uzyskać naprawdę niezłą odczuwalną dynamikę. Oczywiście trzeba racjonalnie patrzeć na sprawę i katalogowy czas sprintu do 100 km na godzinę wynoszący 10 sekund czyni z testowanej Daci wciąż propozycję do bardziej spokojnego przemieszczania się, ale jadąc właśnie w takim normalnym stylu, ani razu nie miałem wrażenia, że samochód ciągnie resztkami sił. Jeszcze wspomnę, że wariant 90-konny jest wolniejszy katalogowo o 2 sekundy. Jednocześnie nieraz podwyższone obroty podczas jazdy nie przekładały się na dużą zwyżkę w spalaniu, bo z jedną dodatkową osobą na pokładzie i bagażami maksimum co Sandero mi spaliło w górach to 5,5 litra na setkę na pętli bieszczackiej. Jadąc bardziej po płaskim były to okolice 4,5-5 litrów, na ekspresówkach 6 litrów, a przy prędkościach autostradowych 7,5 litra, czyli wyniki były nieraz o pół litra albo litry mniejsze niż w moim teście wariantu mającego 90 koni. W Warszawie z kolei zużycie paliwa wynosiło jakieś 6,5-7 litrów, tyle samo co w słabszej wersji. Silnik ogólnie zatem jest udaną jednostką, która daje radę również w trasie. Ma ona jednak poważnego rywala w ofercie w postaci tańszej o 1800 zł wersji z fabryczną instalacją LPG. Traci się wtedy trochę mocy, bo na gazie samochód ma 100 koni mechanicznych i charakterystykę bliższą wariantowi 90-konnemu, ale za to zyskujemy możliwość tankowania obu rodzajów paliwa i poza ewentualnymi oszczędnościami dostaje się również ogromny jak na takie auto zasięg, bo benzyny do Sandero wejdzie 50 litrów, co już jest solidną wartością, zawstydzającą niejedną dużą hybrydę plug-in, a dodatkowo zbiornik gazu mieści 40 litrów. Z oboma tymi odmianami połączona jest 6-biegowa manualna skrzynia, która robi przeciętne wrażenie, to znaczy nie ma w niej nic, co dawałoby frajdę z użytkowania w stylu zalatających sportem przekładni konstruowanych przez Japończyków, ale też nie miałem problemów z haczeniem i za twardym wchodzeniem biegów. Mamy tutaj też przyzwoitą precyzję, więc skrzynia jest z grubsza niezauważalna, a też charakterystyka silnika nie wymaga bardzo częstej zmiany biegów. Na plus zaliczyłbym sprzęgło, które jest przyjazne i nie musiałem się pilnować, aby jechać płynnie i też nie wyć podczas ruszania. Silnik, gdy już wkręci się na obroty, nie ma zbyt wygładzonego dźwięku i czuje się, że pod maską pracują 3 cylindry. Nie jest to jednak specjalnie zwracające uwagę, gdy jedzie się z normalnym tempem. Jedynie na 5. czy 6. biegu poniżej bariery 1700 obrotów było naprawdę kiepsko z dźwiękiem i wibracjami. Samochód nie jest też zbyt skutecznie wyciszony i jadąc powyżej 120 km na godzinę zaczyna zwracać uwagę ogólny hałas otoczenia, ale przy tych 110-120 km na godzinę uzyskać można jeszcze rozsądny poziom. Też klimatyzacja jest w tym modelu mało wydajna. Jeśli chodzi z kolei o zawieszenie, to tutaj nie ma się czego wstydzić, bo dostajemy dosyć miękkie zestrojenie, które w połączeniu z grubymi oponami pozwala na przyjemną jazdę i przy trzymaniu się granic rozsądku też odpowiednią stabilność w zakrętach. Układ kierowniczy jest w Sandero mocno wygładzony i nie ma tu żadnego bardziej wyrazistego charakteru, zatem do szukania granic przyczepności to auto nie zachęca, ale utrzymać dobre tempo nawet na bardziej krętych drogach pozwala bezproblemowo i ogólnie przyjemnie mi się tym samochodem w długiej i wymagającej nieraz trasie podróżowało. System inforozrywki w Sandero zyskał nową szatę graficzną, która jest bardziej stonowana kolorystycznie, przez co sprawia wrażenie dojrzalszej niż dotychczas, ale pod kątem oprogramowania i wyświetlacza jest to, co było kiedyś, to znaczy mamy ekran 8-calowy, który nie powala swoją jakością, to znaczy mamy tutaj kiepską czerń, kiepski kontrast, średnią rozdzielczość, więc jest to panel odstający na przykład smartfonów, które obecnie można kupić, ale za to mamy bardzo dobrą reakcję na dotyk tutaj, jednego palca tylko, ponieważ wielodotyk nie działa, co można chociażby na mapie sobie sprawdzić, ale ten jeden palec, jak się muśnie tylko ekran, to reaguje on bardzo dobrze. Mamy też dobrą szybkość działania. Interfejs jest tutaj moim zdaniem przejrzyście zaprojektowany, więc nie ma problemów, aby te podstawowe rzeczy sobie poustawiać wedle swoich potrzeb. Jest też integracja ze smartfonami i wydaje się, że właśnie to jest kluczem dla tego systemu, żeby sobie podłączyć tutaj telefon i wyświetlać Android Auto czy Apple CarPlay. Trzeba to jednak robić przewodowo.
W związku z tym opcjonalnego pakietu za 1600 zł zawierającego nawigację dla samej nawigacji nie ma co moim zdaniem kupować, ale biorąc pod uwagę, że dodaje on też na pokład dodatkowy port USB oraz 2 głośniki, dzięki czemu jest ich 6, a nie 4, no to ma to już trochę więcej sensu. Jeden występujący w standardzie na pokładzie port USB znajduje się wyżej i widać, że został zaprojektowany do współpracy z tym uchwytem na smartfona, co jest pomysłowym rozwiązaniem. Tutaj wsadza się telefon, kupuje krótki kabel i jest bardzo estetycznie wszystko działające. Szkoda tylko, że ten uchwyt nie jest zbyt wyrafinowany, jeśli chodzi o swoją budowę. Na szczęście, jeśli ktoś by go nie potrzebował, to jest możliwość demontażu. Z nieoczywistych rozwiązań funkcjonalnych mamy też wysuwaną zawieszkę na jakąś torbę na tunelu środkowym od strony pasażera. Obok ekranu mamy rząd dotykowych przycisków, które trzeba całkiem precyzyjnie wciskać, aby zareagowały. Nie jestem tego wielkim zwolennikiem, ponieważ podczas jazdy nie zawsze się to udaje. Wolałbym, żeby ta strefa reagująca na dotyk była trochę szersza. Zegary w Sandero są bardzo proste wizualnie. Komputer pomiędzy tarczami również cechuje się prostotą. Mamy czarno-biały wyświetlacz oraz tylko te najważniejsze wskazania związane z działaniem samochodu. Nie można tutaj sobie zobaczyć informacji z systemu audio czy z nawigacji, ale wszystko co najważniejsze tutaj jest. Obsługa jest bezproblemowa, z prawej strony kierownicy, z lewej steruje się tempomatem. Multimedia, za nie odpowiedzialny jest joystick za kierownicą o archaicznym wyglądzie, ale też o wygodnym, ergonomicznym kształcie. Żadnych problemów nie sprawia też obsługa panelu klimatyzacji, który jest w pełni fizyczny i bardzo ergonomicznie zaprojektowany. Wrócę jeszcze na chwilę do kwestii ładowania, ponieważ skupiłem się na portach USB, a warto jeszcze dodać, że mamy też gniazdo 12V, więc jeśli ktoś sobie kupi adapter, no to dostępnych USB będzie miał więcej. Jeszcze jedno gniazdo 12V można mieć z tyłu w ramach pakietu Comfort Premium za 1600 zł. Za te pieniądze dostaje się też monitoring martwego pola, automatyczny hamulec postojowy, czujniki parkowania z przodu oraz podłokietnik ze schowkiem. Do obsługi systemu dostępu bezkluczykowego służy tradycyjnie dla Daci lekka i cienka karta, w ogóle niewyczuwalna w kieszeni. Wykonana została z przeciętnej jakości plastiku, który jest podatny na jakieś przetarcia. Jest też połyskująca ramka, która zbiera wiele zarysowań. Przód w testowanej Daci jest całkiem przyjaźnie zaprojektowany pod kątem manewrowania, ponieważ mamy tutaj poza ogólnymi niezbyt dużymi rozmiarami samochodu maskę, trochę widoczną z perspektywy kierowcy oraz niezbyt długie podszybie. Widoczność na boki nie stanowi problemów. Z tyłu po przekątnej słupek, jest umiarkowanie masywny. Tylna szyba jest dosyć wysoko poprowadzona, ale za to całkiem spora i zakończona w podobnym miejscu co całe nadwozie. Wciąż jednak kamerę cofania zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Ta w Sandero oferuje kiepską jakość pod kątem szczegółowości czy ostrości, przy czym wciąż jest ona w pełni używalna. Mamy też tutaj rozsądnie kontrolowane pole widzenia. Na łatwość poruszania się Sandero na cieśniejszych przestrzeniach wpływa przede wszystkim jego rozmiar, bo samochód ma 409 cm długości i 178 cm szerokości, zatem należy do grona drogowych maluchów i w wiele miejsc się zmieści. Układ kierowniczy testowanej Daci jest dosyć żwawy przy niskich prędkościach, mamy wtedy dużą siłę wspomagania i niezbyt duży z kolei promień skrętu, więc w mieście z samochodu korzysta się łatwo. Poza materiałowymi wstawkami nie ma co liczyć na inne miękko wykończone elementy we wnętrzu Sandero. Wszędzie od najwyższych partii deski rozdzielczej, czy też drzwi mamy twarde tworzywa. Podłokietniki są na szczęście odpowiednio miękkie. Na tunelu środkowym czy na konsoli centralnej nie ma fortepianowej czerni, dzięki czemu nie ma co się rysować i łapać odcisków palców. Jakieś detale odpowiednio działają, też zostały przyzwoicie wykonane. Nie ma też problemów ze spasowaniem, to znaczy troszeczkę ten ekran, jak się tak go poszarpie, to czasami potrzeszczy, no ale podczas jazdy nic złego się nie dzieje, więc ogólnie nie jest źle. To znaczy wiadomo, że nie ma co też oczekiwać cudów i cena samochodu z czegoś się musi brać, ale przy racjonalnych oczekiwaniach nie można się tutaj do niczego bardziej przyczepić. W Sandero nie ma żadnego dekoracyjnego oświetlenia wnętrza, a instrumenty pokładowe podświetlone zostały na neutralny biały kolor. Jedynie wskazówki na zegarach ze swoją czerwienią troszeczkę się wyróżniają, ale i tak nie zmienia to faktu, że ogólnie widać, że ta kabina została pomyślana i oświetlona tak, aby po prostu dało się z niej korzystać, gdy jest ciemno i nie ma tutaj wielkiej filozofii. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to tylko sterownik lusterek na drzwiach nie doczekał się swojej lampki.
Przednie LEDowe segmenty do jazdy dziennej w Sandero mają całkiem efektownie wyglądający jak na taki model kształt. Niestety paski te nie przemieniają się w kierunkowskazy, te są żarówkowe. Kierunki boczne umieszczone zostały w rzadko już spotykanym miejscu w samochodach, czyli na błotnikach. Z tyłu projekt świateł pozycyjnych nawiązuje do przodu nadwozia. Tutaj co prawda LEDów nie ma, ale lampy i tak tworzą przyjemny dla oka efekt. Ogólnie Sandero po zmroku wygląda moim zdaniem ok. W porównaniu z tym, co Dacia oferowała w poprzedniej generacji tego modelu, postęp jest ogromny. Pochwalić wypada też chłodne, LEDowe podświetlenie tablicy rejestracyjnej. LEDy umieszczone w Sandero odpowiadają tylko za światła mijania, a włączając drogowe zapalają się już halogeny, co sprawia, że mamy miks dwóch barw światła przed samochodem. Światła mijania umieszczone zostały w zwykłych odbłyśnikach, przez co ich precyzja wypada przeciętnie i widać, że jest to budżetowe rozwiązanie, no ale i tak wypada pochwalić, że jakieś światła diodowe pojawiają się w każdej wersji w standardzie. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki niezbyt duży, ale bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Testowany egzemplarz wyposażony został w szyberdach, czyli coś, co jest bardzo pewnie rzadko obecne w Sandero zamawianych w Polsce. Jest on jeszcze elektrycznie regulowany, kosztuje 2200 zł. W każdym razie, jeśli ktoś by się na niego skusił, no to ileś miejsca nad głową nie powinna cierpieć, ponieważ tutaj już jest podwyższenie linii dachu i ja mam jeszcze od podsufitki taki margines. Również jest on bezpieczny. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa prezentuje się tak, nie ma co w niej liczyć na rozkładany podłokietnik. Bagażnik w Sandero ma 328 litrów pojemności. Dostajemy tutaj umiarkowanie wysoki próg załadunkowy, dosyć mały otwór, zwłaszcza na szerokość, a także regularne kształty. Kształty robią się mniej regularne, gdy umieści się podłogę w niższym położeniu. Pod nią znajduje się dojazdowe koło zapasowe. Narzędzia służące do jego wymiany ukryte zostały po bokach, w nadkolach. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń maksymalne zdolności ładunkowe to 1108 litrów. Przy podłodze bagażnika w wyższym położeniu nie ma wyraźnego uskoku. Podsumowując, Dacia Sandero Stepway w takiej konfiguracji, jaką dostałem, jest trochę ekstrawagancka jak na tę markę, ale rezygnując z kilku opcji otrzymać można tańszy, ale wciąż udany i uniwersalny samochód, którego polubiłem w długiej trasie, bo po prostu w żadnym obszarze mnie nie zawiódł. Wiadomo, że w droższych modelach można liczyć na np. lepszy ekran albo mocniejsze silniki, ale jeśli dla kogoś droższy równa się zbyt drogi, to w Daci taka osoba otrzyma dobry, wystarczający do bezproblemowego, codziennego użytkowania poziom. I to wszystko, co przygotowałem o Sandero Stepway. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!